Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię wszystkich ludzi dobrej woli, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą. Umiłowane dzieci, moje niepokalane serce bije dla każdego z moich dzieci, tych, którzy poświęcają każdą chwilę na wzrastanie w miłości do Boga i bliźniego, z nadzieją, że przekażą Bogu ziemię w takim stanie, w jakim dał ją człowiekowi. Ludzkość przeżyje oczyszczenie, w którym zostanie poważnie wystawiona na próbę przez zło, będzie ją kusić jak nigdy dotąd, będzie ją prowadzić do okrutnych instynktów, próbując sprawić, że wyprzecie się bycia dzieckiem Bożym. Dążenie zła osiągnie swój punkt kulminacyjny w celu doprowadzenia moich dzieci do uniknięcia bólu tej okrutnej chwili, ofiarując się naznaczonym, aby uzyskać korzyści tych, którzy będą mieli wszystko, co konieczne, aby żyć bez potrzeby. Umiłowani mojego niepokalanego serca, być aktywnym w miłości mojego Syna oznacza wzrastać duchowo i poddawać się bez zastrzeżeń woli Bożej. Świadectwo osiąga się przez pracę i działanie zgodnie z Bożym zamysłem, osiągają je ci, którzy żyją spójnie, zdecydowani być uczniami mojego Syna. Człowiek sam z siebie nie może dać tego, czego nie ma, nie może udawać, że jest autentyczny, nie wzrastając najpierw w duchu, nie będąc uformowanym i umocnionym w wierze. Stworzenie ludzkie musi odczuć siłę, bezpieczeństwo, solidność, niezrównaną miłość Trójcy Przenajświętszej do uczniów czasów ostatecznych, aby napełnić się tą samą wiarą, a dzięki temu lęki, okrucieństwa i prześladowania tego momentu i tych, które nadejdą, nie zmiażdżą ich. Moje dzieci, narody będą uwikłane w wielkie powstania i niekończące się rewolucje, ludzie nie będą wiedzieli, dokąd uciekać, a potem będą jeszcze bardziej zdezorientowani, powstanie siła ludzi, którzy mając idee nowoczesne i zachęcające w sensie światowym, będą chcieli wypełnić wewnętrzną pustkę skrajnym modernizmem, który nie jest wolą Bożą, a moje dzieci będą jeździć od kraju do kraju w poszukiwaniu tego, czego nie znajdą. Emisja z erupcji superwulkanu utworzy chmurę gazów, które uniemożliwią Słońcu przenikanie do Ziemi, a to spowoduje efekt cieplarniany, temperatury spadną tak bardzo, że w krajach tropikalnych chłód spowoduje wiele zgonów. Przemieszczanie się z jednego kraju do drugiego będzie niemożliwe i ludzkość poczuje, że jej postęp na nic się nie przydał. Wy, moje dzieci, nie traćcie wiary, czego człowiek nie będzie w stanie zrobić, zrobi boska wszechmoc. Wzywam was do modlitwy za Chiny, zanim ich potęga rozleje się na ludzkość. Zapraszam was do modlitwy za siebie nawzajem, nie wolno wam dopuścić w sobie uczuć, które są sprzeczne z miłością Boga i człowieka. Moje słowa, w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, nie zostały zrozumiane. Ludzkość będzie musiała uświadomić sobie, że nazywanie się chrześcijaninem to coś więcej niż imię, to wieczne zbawienie, kiedy pracuje się i działa świadomie w ramach boskiego prawa, które wzywa wszystkie moje dzieci do bycia miłością pośród nieszczęść, w których zobaczycie Kościół mojego Syna spowity z powodu zdrad, którym został poddany i które doprowadzą go do całkowitej odnowy zgodnie z wolą boską, a nie ludzką. Z bólu i prześladowań Kościół mojego Syna przejdzie do znalezienia drzwi chwały, całkowicie poddany boskiej miłości, a nie temu, co w tej chwili nazywacie miłością do Boga. Niektórzy mówią, że kochają Boga, a przecież miłość boska jest zupełnie inna, jest to zespolenie człowieka z jego Stwórcą. Boska wola zatriumfuje i wszystkie stworzenia będą w niej żyły, a pokój zapanuje u wszystkich ludzi.
Królestwo Boże zatriumfuje na ziemi jak w niebie i moje dzieci będą żyły radośnie w prawdziwej miłości. Ale teraz, moje dzieci, musicie się modlić i działać, bo nie zostaliście oczyszczeni ze wszystkiego. Spiskują przeciwko moim dzieciom, uczenniczują, że posiadają Bożą prawdę i z tego powodu biorą sprawiedliwość w swoje ręce. Nie lękajcie się, dzieci, gdyż ta matka utrzymuje was w ciągłej czujności i obronie, aby zło nie wzięło was bezwiednie. Umiłowane dzieci, nie zatrzymujcie się, niebo zawczasu powiadamia was o wydarzeniach, abyście się przygotowali i w pokorze przyszli do Boga. Nie lekceważcie tego mojego objawienia, przeciwnie, módlcie się i działajcie w imieniu waszych braci. Nie będziecie żyć dalej w ten sam sposób, nauczcie się dzielić po bratersku, ponieważ będziecie żyć we wspólnocie, aby uchronić się przed złem, które opęta wiele moich dzieci, a moje serce krwawi za nie. Nie bądźcie wśród tych, którzy czekają, ale tych, którzy przychodzą do boskiej miłości Najświętszej Trójcy, ofiarowując swoją służbę Bogu dla triumfu woli Bożej na ziemi. Moja miłość jest przed wszystkimi moimi dziećmi, to wy jesteście tymi, którzy ją przyjmują lub odrzucają. Wzywam was w imię mojego Syna. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ileż światła mojego serca promieniuje nad wszystkimi bez wyjątku. Wylewam je, aby dać wam siłę, mądrość, stałość i wytrwałość. Na wszystkich rzucam moje światło. Nawet na tych, którzy są w ciemnych i ukrytych miejscach, przynoszę im moją miłość. Dzieci, okryjcie ziemię modlitwą Różańca Świętego, wy wierni Synowi mojemu, bądźcie stworzeniami dobra, w których On się raduje. Moje serce wzdycha za duszami, mam ich potrzebę. Tak wiele dusz ginie z tchórzostwa. Słabe dusze, które nie starają się zdominować ciała i trwają uwięzione w grzechu w różnych jego aspektach. Ileż złośliwości, ileż złośliwości. Ileż skażenia szerzy się, doprowadzając dotkniętych do rozpaczy i powodując, że ci, którzy próbują zwrócić się ku temu, co duchowe, stają się letni. Umiłowani, moje macierzyństwo zostało zapomniane, mój syn zapomniany w tabernakulum, świątynie są prawie puste. Bardzo niewielu podchodzi ze skruszonym i pokornym sercem, w pokorze i z wiarą. Moje serce czeka na wierne pocieszenie mojego Syna, pocieszenie dla tak wielu ludzi, którzy Go zdradzają i zapierają się Go. Wstawiłam się, aby ułagodzić boską sprawiedliwość, która nie czeka już dłużej. Oczyszczenie ludzkości nie czeka. Grzech zbyt mocno ją przyciąga. Ileż samotności w ludzkim sercu, które trzyma się tego, co natychmiastowe, które trzyma się tego, co tymczasowe, oszczerstw, wad. Ileż pogardy dla daru życia. To doprowadzi człowieka do tygla jak nigdy dotąd. Moi umiłowani, wzywam was do ofiarowania waszych niewygód, waszych cierpień, waszych bólów, waszych wysiłków, a nawet waszych chwil pocieszenia. Zapominacie, że mój Syn bierze każdą ofiarę i przemienia ją w miłosierdzie dla wszystkich. Jakże wielu pragnie tego miłosierdzia. Zamiast tego doprowadzili duszę ludzką do zanurzenia się w błocie, zalewając was pychą i pozwalając diabłu prowadzić was do swoich głupich i szkodliwych przyjemności. W ten sposób potwierdzą, że to, co jest prawdziwe, jest fałszywe, a to, co jest fałszywe, jest prawdziwe, aby zmylić moje dzieci. Ludzkość będzie wystawiona na próbę, moje serce dlatego cierpi. Ziemia zatrzęsie się, woda nie znajdzie odpoczynku będąc bardziej skażona, wiatr będzie wiał z siłą, jakby chciał uciec od człowieka, ogień będzie płonął, jakby chciał sięgnąć wysoko.
Wśród tego jęku każdy będzie badany przez siebie samego, nawet do najbardziej nieznaczącego czynu. Tak działa miłosierdzie Boże. Wielcy przywódcy narodów przejęli władzę, przysłaniając wszystko, co dotyczy Boga, rozpowszechniając wśród istot ludzkich strategię złego wprowadzającego go do narodów, ciesząc się ze zła, które on powoduje i które nadejdzie, poprzez jego potężne macki, których człowiek nie rozpoznaje jako takie. Ja, Matka ludzkości, pocieszę moje dzieci, otrzymają owoc wytrwałości. Ci, którzy gardzili wiernymi, sami będą zawstydzeni doświadczając Bożej sprawiedliwości. Zostawiam wam moją miłość, moje błogosławieństwo jest dla was, Matka Boża.